eminencję najprzewielebniejszego Kallistosa, tytularnego metropolitę Dioklecji, reprezentującego patriarchat ekumeniczny w Konstantynopolu. Jednego z największych współczesnych myślicieli prawosławia, który wskazuje na ciągłą żywotność pism ojców Kościoła, a przez to wskazuje na niezwykle ważną rolę chrześcijaństwa we współczesnym świecie. Przywitajmy metropolitę oklaskami. Metropolita Kallistos w swoich licznych pismach wskazuje na to, że każdy z nas powinien w sobie pielęgnować obraz i podobieństwo, jakie posiadamy ze swojej natury. This is my first visit to the land of Poland. To moja pierwsza wizyta. It is also, more particularly, my first visit to a bookshop in Poland. I have a great love of bookshops, so I feel at home this evening. Once in confession, the priest said to me, "You love books too much." Zdarzyło się, że ksiądz w czasie spowiedzi powiedział mi, że kocham książki zbyt za bardzo. I must confess, it is a sin of which I am still guilty. Muszę przyznać, że to grzech, w którym jeszcze dalej jestem winien. Czy tłumaczenie w ogóle jest potrzebne? Tak. However, I'm fairly safe in this bookshop because most of the books I do not understand. Czuję się bezpiecznie, bo w większości chyba nie byłem w stanie zrozumieć. I would like this evening to say a few words about the meaning of prayer. Chciałbym tego wieczora powiedzieć o modlitwie. Lord, teach us to pray, say the disciples to Jesus. Apostołowie zwrócili się do Chrystusa z słowami: Panie, naucz nas modlitwy. How are we to learn to pray? Jak mielibyśmy się nauczyć modlitwy? Not just in the sense of using words from books, Nie chodzi tylko o używanie słów z ksiąg, z modlitewników. but by offering living prayer, Chodzi o znoszenie żywych modlitwy, inner prayer, wewnętrznej the prayer of creative silence, modlitwy kreatywnej ciszy. the prayer of the mind in the heart. Chodzi o modlitwę umysłu w sercu. Let me take a description of prayer by a great Russian spiritual master of the 19th century, Saint Theophan the Recluse. Pozwólcie, że użyję definicji modlitwy rosyjskiego świętego Teofana Reklusa. Zatwornik. Yes, he was the editor of the Russian Philokalia, the Dober of Lubię. Teofan był edytorem rosyjskiej wersji Filokalii, Dobrotolubię. Here are his words. Oto jego słowa. The principal thing is to stand before God with the mind in the heart and go on standing before Him unceasingly, day and night, until the end of life. Najważniejsze to stać przed Bogiem z umysłem w sercu, nieustannie, w dzień i w nocy, aż do końca życia. So here, Saint Theophan tells us three things. Święty Teofan mówi nam tutaj o trzech
kwestia. To pray is, first of all, to stand before God. Modlić się to przede wszystkim stać przed Bogiem. It is not necessary always to be asking for things. Nie trzeba przez cały czas prosić o cokolwiek. It is not necessary always to be using words. I niekoniecznie trzeba zawsze używać jakichś słów. The deepest prayer is simply to wait on God. Najgłębsza modlitwa to po prostu oczekiwanie Boga. St. Gregory of Nyssa uses a phrase which exactly describes the deep nature of prayer. He speaks of a sense of presence. Święty Grzegorz z Nysy mówi o modlitwie, określając ją poczuciem obecności. Aisthesis parousias in Greek. So, prayer is not a request, but a relationship. Tak więc modlitwa nie jest prośbą, ale relacją, więzią. Let me illustrate this by a story that I heard when I was about 10 years old in church. Pozwólcie, że zilustruję to opowieścią z mojego dzieciństwa, kiedy miałem jeszcze 10 lat. To działo się w kościele. Those of you who preach sermons, be very careful, because there may be children listening to you, and children often listen very carefully. Ci, którzy głoszą kazania w kościele, powinni być bardzo uważni, ostrożni, bo mogą być w kościele dzieci, a one mogą też uważnie słuchać i zapamiętać. The story which the preacher told was this. Opowieść, którą przekazał kaznodzieja, była następująca. Once upon a time there was an old man who every day used to go into the church and stay there for hours. Dawno temu był sobie człowiek, który codziennie chodził do kościoła i pozostawał tam godzinami. What are you doing all that time? His friends asked him. Co tam robisz przez cały ten czas? Pytali go przyjaciele. I'm praying, he said. Modlę się, odpowiadał. Praying, they replied. You must have a great many things that you want to ask God for. Modlisz się? Dziwili się, pytali i stwierdzali, musisz mieć strasznie dużo próśb do Boga, wiele rzeczy, o które prosisz. And with some warmth of feeling, the old man replied, I'm not asking God for anything. Ten człowiek odpowiedział, nie proszę Boga o nic. What are you doing then? They asked him. Co zatem robisz? Pytali dany przyjaciele. And he replied, I just sit and look at God, and God sits and looks at me. Po prostu siedzę i przyglądam się Bogu, a Bóg też siedzi i przygląda się mnie. When I was 10 years old, I thought that was a very good definition of prayer, and I still think so today. Kiedy miałem 10 lat, ta definicja modlitwy wydała mi się bardzo interesująca i dalej tak myślę. So then, prayer in its fundamental essence is to sit and look at God in my story, or in Bishop Theophan's words, prayer is to stand before God. Tak więc modlitwa to bycie w obecności Boga, tak jak opisuje to moja opowieść z dzieciństwa, czy jak wskazują na to słowa świętego Teofana Rekluza, to siedzenie i wpatrywanie się w Boga albo stanie przed Bogiem w naszym sercu. Then Theophan says a second thing. He says that to pray is to stand
with the mind in the heart. Święty Teofan podpowiada więcej o tym, czym jest modlitwa. Mówi, że modlitwa to stanie przed Bogiem z umysłem w sercu. Now here Theophan has in mind 3 levels of prayer. Tutaj Teofan ma na myśli 3 płaszczyzny modlitwy. And this is a very familiar distinction both in the West and in the East. A to znane rozróżnienie czy określenie i na zachodzie i na wschodzie. He's thinking in the first place of prayer of the lips, oral prayer. Chodzi tu o modlitwę słowną, oralną.